Mówię po polsku, ponieważ nauczyłam się mówić po polsku od dzieciństwa. Moja mama mnie nauczyła, jak byłam dzieckiem, bo moja mama jest Polką. Alania to niezwykłe, malownicze miasto położone nad Morzem Śródziemnym. Od tysięcy lat było ważnym portem i twierdzą, która na przestrzeni wieków służyła wielu królestwom. Dzisiaj jest to najpopularniejszy turecki kurort, który odwiedzany jest każdego roku przez kilka milionów turystów. Turecka Alania to nie tylko rajskie miejsce na ziemi. To także miejsce, w którym żyje kilkuset Polaków, tworząc współczesną, nową Polonię. Poznajmy ją lepiej. Polacy kochają Turcję. W 2023 roku kraj ten odwiedziło ponad 1,5 miliona Polaków, stawiając Turcję na pierwszym miejscu wśród najpopularniejszych wakacyjnych kierunków. Mało kto wie jednak, że dostępność Turcji, nieskomplikowane procedury pobytowe oraz przystępne ceny spowodowały, że w kraju tym wielu Polaków zamieszkało na stałe. Jednym z głównych miejsc ich pobytu jest Alania. Niestety nikt nie prowadzi takich dokładnych statystyk, ile jest Polaków, natomiast no my myślimy, że około 150 rodzin, czy osób, czy 200 osób, 150-200 osób, które albo mieszka tutaj, są to polsko-tureckie rodziny, albo taka nowa fala, mężczyzna z Polski, kobieta z Polski przyjeżdżali tutaj, popisali gdzieś tam mieszkanie i sobie żyją tu na wakacje. Co Polak może robić w Turcji? Większość przyjezdnych prowadzi własny biznes lub działa w turystyce. O legalną pracę pozwalającą się utrzymać jest bardzo ciężko. Ale nie jest to niemożliwe. Odwiedzając Polaków w Turcji można trafić na same interesujące osoby. Mieszkam w Alanii od 24 lat, pracuję tutaj w Alanii na miejscu, jestem przewodnikiem, licencjonowanym tureckim przewodnikiem od 20 lat. Pracuję w Warszawie w szkole języka polskiego. Uczę Turków języka polskiego. Turcy uczą się języka polskiego, ponieważ wyjeżdżają do Polski pracować, do pracy. Albo mają dziewczynę, żonę Polkę. I chyba nie znam innego przykładu. Chyba tylko te dwa. Mam jakieś tam małe inwestycje w Polsce. Do Antalii są cały rok loty do Polski, tak? Ja mogę podróżować. Czy coś się dzieje, nie wiem, w domu, w firmie, z rodziną. Zawsze mam ten komfort psychiczny z tyłu głowy, cyk, samolot i jestem. Jak żyje się w Turcji? Przyjemnie. Jest kilka różnic, które rzucają się w oczy, jednak wszystko wynagradza cudowny klimat oraz niskie ceny. Żyje się na pewno dużo spokojniej niż w Europie. No i przede wszystkim też ta różnica w cenach, że jednak tutaj, jeżeli się przyjeżdża z Europy, to na pewno jest tańsze życie. Od rachunków po restauracje, więc zwyczajnie przyjeżdżając tutaj na wakacje, czy nawet tutaj żyjąc czy mieszkając, mając pieniądze z Europy, zwyczajnie możemy sobie na dużo więcej pozwolić. Pierwszą rzeczą, jaka mi się może rzuciła tutaj w oczy, jak przyjechałam do Turcji, było to, że oni są bardzo ciekawscy. Turcy też są bardzo bezpośredni. Będąc na placu zabaw z dzieckiem, potrafi podejść jakaś starsza Turczynka i na przykład jestem z jednym dzieckiem, bo drugie na przykład w szkole jest czy w domu zostało i potrafi się zapytać, a kiedy drugie dziecko? Są bardzo bezpośredni. Potrafią na ulicy jakiś znajomy tam, którego zna się tam z widzenia, podejść i powiedzieć, ale ci się przytyło. I to jest dla nich normalne, u nas to by nie przeszło. Kilkuset Polaków mieszka w Alanii na stałe. Znaleźć lokum jest całkiem łatwo. I nawet tutaj możemy skorzystać z pomocy polskich firm. Ja tutaj jestem od 2008 roku i dokładnie od 2008 roku prowadzę to biuro nieruchomości. Zajmuję się nieruchomościami od bodajże 2005 roku, z czego najpierw właśnie w Polsce, teraz tutaj. Ja gdzieś tam pierwsze 2 tygodnie to była taka decyzja, że jadę, zobaczę jak jest, jak się tam, nie wiem, jak się czuję po prostu i okazało się bardzo szybko, że się dobrze czuję. Przyjechałam i dosyć szybko, bo ja w styczniu przyjechałam, a już bodajże w lutym czy w marcu już miałam pierwsze sprzedane mieszkanie Polakom. No i potem okazało się, że te nieruchomości mnie tak tutaj mocno wciągnęły, że się zostało na dłużej. Otworzyłam firmę
Firmę, która generalnie gdzieś tam od samego początku byłam nastawiona na Polaków. Dla Polaków Turcja była jeszcze takim krajem mega jakby nieosiągalnym, zbyt orientalnym. Ale to się zmieniło. Zmieniło się bardzo i dlatego też ja mam dzięki temu sporo pracy. Zakup niektórych nieruchomości umożliwia mieszkanie w Turcji na stałe. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, napisz komentarz. My tymczasem idziemy zobaczyć przykładową nieruchomość. Jesteśmy 150 metrów od plaży Kleopatry, najbardziej znanej w Alanii. I pokażę Wam przykładowy budynek i przykładowe mieszkanie właśnie w tej okolicy. Sauna, siłownia, basen to podstawa tutaj. Widzicie właśnie takie przykładowe mieszkanie. Jesteśmy w budynku, który ma raptem 2 lata. Mieszkania budowane typowo pod wynajem. 67 metrów w takiej kompaktowej wersji, po turecku kompaktowej, bo po polsku to jest duże mieszkanie. Ale to są takie najbardziej popularne mieszkania i standard, który widzicie, to jest coś, co w tym momencie można nazwać wyższym poziomem tutaj. Okna gilotynowe. Fajna rzecz, bo jesteś w sumie w salonie, a na dobrą sprawę latem, gdy jest gorąco, nie wiem, wieczorem czy w dzień obojętnie otwierasz i jesteś jak na tarasie. Jesteście ciekawi, ile kosztuje takie mieszkanie? Około $200,000. A jakie są koszty mediów i wynajmu? Zestawiając z Polską, bardzo niskie. Ja mam małe mieszkanie w centrum, tu się liczy na pokoje, tak zwany śmieszny 1+1, czyli to jest jakby salon z kuchnią i sypialnia. Przede wszystkim jest duża różnica, jeżeli chodzi o koszt utrzymania mieszkania, tak? Tutaj ten Aidat, który jest czynszem, no to płacę 500 lir rocznie, czyli to jest około 70 zł. Za wodę, nie wiem, za jakieś śmieszne pieniądze, to tam 5 zł i za około 30 zł. Wynajmuję domek jednorodzinny, ale wynajmuję go z dala od centrum. Mam bazę 3 km do centrum, więc te ceny też troszeczkę inaczej wyglądają jak w centrum miasta. Ale 2 lata temu, jak za ten wynajem domku jednorodzinnego płaciłam 600 lirów, tak, w ciągu 1 miesiąca podniesiono mi koszty wynajmu do 3000 lirów. W tym roku prawdopodobnie będzie to wyglądało około 5-6 tysięcy lirów. O ile dla Polaków, jeżeli przeliczymy to na polskie złotówki, to wychodzi mało, tak dla Turków jednakże są bardzo wysokie ceny. Mimo mieszkania poza granicami Polski, Polonia w Alanii kultywuje tradycje. Istnieje Polskie Stowarzyszenie, które jednoczy Polaków i dba o ich korzenie. Stowarzyszenie prowadzi nawet polską szkołę. Jesteśmy daleko od kraju, utrzymać tą kulturę, utrzymać język. Nie jest łatwo, ale wydaje mi się, że nam się to świetnie udaje. W 2009 założyliśmy tutaj stowarzyszenie dla tutejszej Polonii. Udało się sprowadzić nauczyciela z Polski. Szkoła jest tutaj bardzo ważna, bo mimo wszystko te dzieci są z reguły w związkach polsko-tureckich, więc w momencie, kiedy te dzieci chodzą do szkoły, jednak kontakt z językiem polskim mają i to jest duży plus. Kultywujemy takie tradycyjne spotkania świąteczne. Bierzemy udział w festiwalach tutaj w Alanii. Zrobiliśmy Dzień Polski dla mieszkańców Alanii. To było coś niesamowitego, bo przyszło mnóstwo Turków, którzy byli zainteresowani. No, cieszyło się to taką popularnością tutaj w Alanii. Więc robimy też dużo rzeczy takich, które pokazują tym Turkom naszą kulturę. I oni są zawsze zainteresowani. Nauczyłam się języka polskiego w domu, ponieważ moi rodzice, moja mama gadała. Było tak, że jak ja byłam dzieckiem, to moja mama mówiła przy mnie po polsku i jak też moja starsza siostra Amelka też mówi po polsku do mnie, nigdy nie gada po turecku, nie mówi po turecku. I chodzę do też szkółki polonijnej, gdzie nauczyłam się nauki języka polskiego. Pora odwiedzić szkołę i zobaczyć, jak działa. Ale najpierw pozwiedzajmy trochę. Zobaczmy, jak wygląda największa atrakcja Alanii, czyli XIII-wieczny kompleks zamkowy. W międzyczasie zapraszam Cię do skomentowania odcinka i dania łapki w górę. Bardzo mi to pomaga z algorytmem. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, możesz wesprzeć mnie poprzez kupienie wirtualnej kawy, która pomoże mi opłacić dalsze podróże. Link znajdziesz w opisie odcinka. Z góry dziękuję za Twoją szczodrość. Jednocześnie chcę powiedzieć, że ostatnio było u mnie cicho, ale dużo się dzieje za kulisami.
W przyszłym roku jadę nagrywać duży, długi sezon. Uczymy się tutaj języka polskiego. Jak podoba Wam się nauka języka polskiego? Bardzo fajnie. Jest łatwa czy trudna? Łatwa, tak. Ja jestem w klasie trzeciej i się uczyliśmy, robiliśmy normalne lekcje dzisiaj. Czytaliśmy bardzo. Od stulecia polska mowa ma w zapisie różne słowa. Kto sieć liczy, ich wypowie, ten bez trudu je wypowie. Nie wie, życie sprawdźcie sami, powtarzając razem z nami. A Ty byś chciała kawałek przeczytać, czy nie? Nie. Nie, dobra. I jesteśmy z tego dumni, że to stowarzyszenie nadal może działać już wiele lat. Dzięki temu dzieci uczą się tego, mają kontakt z językiem polskim i mają szansę być dwujęzyczne i później to jest oczywiście wartość dla nich. Mamy aktywności, różne spotkania, też na celu szerząc kulturę, świętujemy polskie święta. Spotykamy się i dzięki temu też mamy taką grupę lokalną wsparcia siebie nawzajem, Polek i Polaków w Alanii. Fajnie jest tutaj sobie mieszkać. Polska jest lepsza, bo pada śnieg. Tak, bo tutaj nie pada śniegu, ale za to gdy jest dzień słoneczny, to jest przepięknie się pójść nad wodę. Polonia w Alanii jest unikatowa. W większości składa się z Polek, które posiadają tureckich mężów. Zastanawiałem się, czy będą tu inicjatywy kultywujące polskość. No i co? No i oczywiście, że są. Bo chyba każdy żyjący za granicą, gdzieś tam w środku, tęskni za swoją ojczyzną. W naszym szkółki polonijnej nauczyli nas wiersza Ildefonsa Gałszyńskiego, pieśń o fladze. O, tak to było imię. To zaczyna się tak. Jedna była. Gdzie? Pod Tobrukiem. Druga była. Gdzie? Pod Narwikiem. Trzecia była pod Monte Cassino, a każda jak zorza szalona, biało-czerwona, biało-czerwona. Czerwona jak puchar wina, biała jak śnieżna lawina. Biało-czerwona.